Ile my mamy w ogóle akumulatorów w tym Bentleyu? W tym samochodzie są dwa akumulatory, w jednej i w drugiej. Otwieraj. Jaki to jest model dokładnie? Flying Spur W12, 12 cylindrów, 625 koni, benzynowy silnik. Super. Tu mamy AGM-a. Ja się zajmę pomiarami. Najpierw zerkniemy Midtronikiem. Co nam powie Midtronic? 1244. Maciej, na pewno wymaga doładowania. Ok. Ma 839 przy napięciu 1244. To kwalifikuje, że akumulator możesz spokojnie doładować, żeby się upewnić, czy to jest kwestia tego, że akumulator się już zestarzał i będzie wymagał wymiany, czy też nie. Pozwolisz, że jeszcze tym zmierzę, bo to mi pokaże rezystancję. 100% jeżeli chodzi o stan zdrowia tego akumulatora. Mamy wskaźnik niedoładowania i w miarę niską rezystancję na poziomie 3 milionów. Chciałbym zamontować właśnie tutaj akumulatory, które produkujemy, Autopart. I to są akumulatory przeznaczone też Do start-stopów? Start-stopów, tak, to jest EFB. I do akumulator rozruchowy, to jest akumulator kwasowo-ołowiowy SMF. Wskaźnik stanu tego akumulatora, state of health, to jest na poziomie 38%, natomiast ma wysokie napięcie, ale już rezystancja wzrosła 5,6 milioma, to jest dość wysoko, także tego też można zastąpić. Po to dwa akumulatory, ponieważ jeden odpowiada za system silnikowy rozruchowy, a tamten będzie do multimediów. Do komfortu, tak? Czyli tak, akumulator AGM zamieniamy na akumulator EFB, czyli ten wzmocniony akumulator Enhanced Fluid Battery, który ma zastąpić AGM-a, przy czym robimy to profilaktycznie w tym momencie, tak? Wyjmujemy tego tamtego, aby sprawdzić i doładować. Jak się okaże, że ta bateria nie jest taka 100%, że faktycznie się zużyła, zostawisz tego EFB-ka? No, oczywiście, że tak. No, zawsze to jest nowy akumulator, tak? Jestem przekonany, że się będzie spisywał. Jest to jeden z najlepszych akumulatorów. Jest to takie serce firmy i to będzie działać na pewno długie lata. Sprzedając akumulator w Polsce, we Francji, w Anglii, gdziekolwiek, ten akumulator będzie w takich przewidywalnych temperaturach pracował. Z kolei tam, gdzie wy sprzedajecie, to chyba masz jakieś tam informacje, jak te EFB się spisują. Są w ogóle jakieś kłopoty z tymi EFB w tych wysokich temperaturach? Nie ma kłopotów. Były testy robione przez 2 lata. Sprzedajemy tam już od 3 lat te akumulatory i sprawują się dobrze. Czyli generalnie masz przekonanie co do tego. Tak jest, jak najbardziej. Bardzo bym chciał, żeby ten akumulator okazał się kiepski, żebyś ty tym EFB mógł jak najdłużej pojeździć, żebyś mógł sam na sobie przeprowadzić taki test, czy ten akumulator faktycznie wytrzyma ci minimum tyle, co tutaj włożony fabrycznie. Kamil ma doświadczenie w wymianie tego, to Kamilu, my skorzystamy z twojego doświadczenia. AGM-a zastępujemy EFB-kiem, setką. Zaraz go pomierzymy. Tego rozruchowego zastępujemy SMF-em 50. Tak? Z przeznaczeniem kraju Afryki i Bliskiego Wschodu. Tam akurat nie było 280, to jest zupełnie nieistotne. Ma 995 według Midtronika. Jest w tym akumulatorze 95 amperów ponad etykietę, czyli 10% na górkę. Przetestowany, sprawdzony. Za tego ręczę osobiście. Samochód nie jest na gwarancji. Jestem właścicielem, myślę, że mogę tutaj robić po prostu swoje modyfikacje. Tym bardziej, że wiem, że instalujemy produkt wysokiej jakości i jestem przekonany, że na pewno nie ulegnie tu jakiejś po prostu awarii. Kolejną rzeczą, którą robimy i robimy to w pełni świadomie, nie podpinaliśmy żadnego podtrzymania napięcia, nie podłączaliśmy tutaj żadnego komputera do programowania i tak dalej. Chcemy wam dodatkowo pokazać, że nawet tak luksusowe pojazdy, jakim jest Bentley, mimo tego, że jest na tych listach, niekoniecznie wymaga kodowania, a zaraz wam pokażemy, że tak naprawdę nic się nie stanie. Mamy zamontowane obydwa. Zerknijmy, czy coś nietypowego się nam pojawi. Maciej, czy są jakieś dodatkowe kontrolki? Jest standardowa kontrolka trakcyjna, ta żółta, po lewej stronie. To jest pełen standard, ale czy pojawił ci się jakiś błąd komputera czy coś? Nie. One wykasują się po przejechaniu pierwszych 2 kilometrów. Robimy taki eksperyment? Tak, zrobimy taki eksperyment. Z tego mam doświadczenie, ponieważ pewnego czasu wyładował mi się akumulator do zera i później musiałem go podładować i był ten sam problem, że kontrolki były przez pierwszych kilka kilometrów i one później same automatycznie. Kamilu, czy my możemy jechać, czy coś trzeba składać tam? Można jechać. To w takim razie sprawdźmy, czy to faktycznie zgaśnie, żebyśmy mieli taką 100% informację. Bo zobaczcie, w tym momencie już kontrolka zniknęła. Nie ma żadnej ekstra kontrolki. Ile, Maciej, przejechaliśmy? No, 20 metrów? 30 metrów, tak. Nie ma się czego bawiać, po prostu to jest samochód, jak i każdy inny, typu BMW czy Audi, przystosowane do akumulatora, tym bardziej, że my spełniamy te wszystkie wymogi takie, jak są i przy AGM-ie
Także jestem przekonany, że każdy z naszych klientów będzie zadowolony, a na pewno będzie miał dużo większe oszczędności, jeśli chodzi o wydatki związane z tym. Z akumulatorem. Z akumulatorem. Jest wszystko na miejscu, nie trzeba wpinać się w komputer, nie trzeba Nic robić, programować. Nie wyskoczyły żadne niebezpieczne. błędy, nic się nie dzieje, także system działa bez zarzutów. Masz 100% przekonanie co do tych akumulatorów? Tak, 100% przekonanie, że będą na pewno długo działać. Chcemy tutaj być jak najlepsi, dlatego cały czas produkt jest udoskonalany, prawda? I ja wierzę w to, że to jest produkt dzisiaj na rynku numer 1. Akumulator AGM w swoim Bentleyu zamieniłeś akumulator EFB swojej produkcji, Tak. Autoparta setkę i będziemy testować. Tak jest. Pozdrawiam z Mielca Cześć. rodzinnego, cześć. Cześć.